Profesor Moll, wielki człowiek, który się nauczył chirurgii w czasie wojny, więc nauczył się tak. Pod warką, wiecie gdzie jest warka? Pod warką nauczył się operować głowy. Bo wtedy z okopu wystawiali tylko głowy i tam trafił. Pod Sochaczewem nauczył się klatki piersiowej, bo tam szli już na wpół pochyleni. A pod Poznaniem czy gdzie indziej nauczył się ortopedii, bo wszyscy uciekali i strzelali po nogach. No więc to był profesor Moll, więc taki on był chirurg, który był genialny. A poza tym miał widzenie. Był odważny. Miał pojęcie, co to jest. Na przykład otwierał klatkę piersiową. I była bardzo trudna sprawa. Także nie do operacji. Jego asystenci mówili: panie profesorze, zamknijmy, bo chory umrze. Ja mówię: jak zamkniemy, to też umrze. Więc jak? I Moll operował. I w 50% się udawało. Na przykład jest taka wada, otwór międzykomorowy. Więc w zasadzie jest tak, że jak się operuje ten otwór, to w iluś procentach jest potem niemiarowa akcja serca. Tak z grubsza mówiąc. No więc zoperowano 50 przypadków, zoperował Moll z asystą swojego najlepszego asystenta, który po nim wszystko umiał jak najlepiej. I w tych 50 przypadkach nie było ani jeden raz zaburzenia rytmu. Potem zaczął operować już asystent, bo już umiał. I ciekawe, on robił tak samo jak Moll, bo niczego innego nie umiał. I co drugi zabieg, co drugi chory miał zaburzenia rytmu. Dlaczego? Klik Bosmana trzeba umieć. Trzeba mieć talent. I on miał ten talent. Potem on sam zachorował. Niestety. Miał szalone uznanie. Zrobił ten przeszczep serca, który zginął, ale zrobił go. I dlatego go nie lubili. Nie lubili go wszyscy inni, bo był zawsze pierwszy. Stenozę mitralną zoperował też pierwszy na ostro. Bypass zrobił ten aortalny, też zrobił pierwszy. Bo nie bał się. Wiedział, że jeżeli nie zrobi, to chorzy umrze. I miał stosunek do człowieka. I to było bardzo ważne. I ten stosunek do człowieka przy jego... On był taki, jak to powiedzieć... On był Francuz. Bo babcia mówiła po francusku, wnuki mówią po francusku. I on też mówił tylko po francusku, bo to jest trzeci brat generała Molla. Najbogatszy pojechał do Paryża, jak wracał z Moskwy. Drugi, który był trochę biedniejszy, został w Belgii. Trzeci, który był jeszcze biedniejszy, został w Poznaniu. I babcia mówiła jeszcze po francusku, bo to była rodzina generałów Mollów. Jeden generał Moll, który zrobił kawał Napoleonowi tam pod Berezyną, to jest inna sprawa. Ale to była ta rodzina. I to był generał Moll. Byłem u babci w domu w Warszawie, to ona mówi: nie mam żadnej pociechy z tych wnuczek. A po polsku ani słowa. Żadnej pociechy z tych wnuczek. Ta jedna, co może coś być, to akurat, bo ona jest wszystkie są takie drobne. A ona jest rosła, to ona poszła na fiki-miki i skacze przez skakankę w szkole sportowej. Kto to słyszał, żeby wnuczka generała Molla skakała przez skakankę? A ja muszę nie chodziła do sklepu, bo ona nie mówi po polsku, tylko po francusku. 50 lat tu mieszkała. Tak to było. A jego syn jest takim samym genialnym operatorem jak on. On operuje dzieci, najtrudniejsze wady serca. No i widzicie, to jest coś rodzinnego, geny się odezwały.